Nie ma gitar idealnych, ale możesz znaleźć gitarę idealną dla ciebie. A jeżeli tak jak ja nie możesz jej znaleźć, to możesz znaleźć lutnika. Telecaster, mój absolutnie ukochany model gitary elektrycznej. 2 przetworniki, 2 pokrętła, 3 biegi. Po prostu mięso z ziemniakami wśród gitar. To się nie nudzi i zawsze można na niego liczyć. Tele był 3. moją gitarą w życiu, a pierwszą, w której tak naprawdę się zakochałem. Ale po latach gry na nim zacząłem dochodzić do wniosku, że pewne rzeczy mi przeszkadzają. Przewertowałem internet w poszukiwaniu Telecastera o specyfikacji, która by mi odpowiadała, no ale jak się okazuje, nie produkuje się takich. I wtedy postanowiłem zamówić gitarę u lutnika. To jest właśnie mój Telecaster szyty na miarę. Wykonał ją Rafael Belter, a przetworniki stworzył Hator Pickups z Krakowa. Na wstępie zaznaczam, że wideo nie jest sponsorowane. Za gitarę, jak i za przetworniki zapłaciłem, więc nie jest to reklama, a po prostu filmik, w którym chcę pogadać sobie o czymś, co mnie fascynuje. Tak jak wspominałem, po latach grania zaczęło mi świtać, co chciałbym zmienić w Telecasterze, a w zeszłym roku miałem 8 miesięcy grania po 6 dni w tygodniu i wtedy już absolutnie stwierdziłem i doszedłem do wniosku, czego potrzebuję. A potrzebuję właśnie roboczej gitary o prostej konstrukcji. Po pierwsze i najważniejsze, nie jest to tele w standardowej fenderowskiej skali 25,5 cala. Mamy tutaj 25 cali, jest o pół cala krótsza, dzięki czemu przy moich niewielkich dłoniach bardzo fajnie łapie się akordy w niższych pozycjach. Tak samo korpus zmniejszyliśmy o jakieś 3-4% w każdym wymiarze, więc jest to gitara bardzo zgrabna, która wymiarami idealnie mi pasuje i to właśnie było największym moim marzeniem, żeby mieć Telecastera, który jest dosłownie o kilka procent mniejszy, bo przy wzroście 175 ten standardowy
troszeczkę był dla mnie zawsze za duży w odczuciu, a ten po prostu zakładam i czuję, że jest to jak dłoń w rękawiczkę. Poza tym wprowadziliśmy kilka takich udogodnień. Tutaj lekki kontur, tak jak w Stratocasterze, jednak w standardowym tele potrafi ta ręka się tutaj trochę męczyć, zależy jeszcze jak wysoko trzymamy na pasku, ale mimo wszystko jest to trochę niewygodne. Tutaj delikatny kontur, zrobiliśmy wcięcie na brzuch. Z Shura zapożyczyliśmy patent na wcięcie tutaj przy śrubach montujących gryf, dzięki czemu dojście do wyższych pozycji jest bardzo komfortowe. Gryf z palisandru. Podobno jest to bardzo stabilne drewno. W zeszłym roku też grałem na Cyprze, tam jest ogromna temperatura, wilgotność. Podobno taki gryf świetnie znosi różne zmiany, ponieważ jest, tak jak mówiłem, stabilny. Zamontowaliśmy stalowe progi, są zwolennicy, są przeciwnicy takich progów, ja jestem akurat zwolennikiem, wolę zamontować coś raz i mieć spokój, że nie będę musiał nic szlifować za niedługo. Radius jest tutaj też nietypowy, bo dokładnie 10, więc ani 7,25, które też bardzo lubię, ani 9,5. Jest to taki fajny balans, bo jest to wciąż lekko zaokrąglona podstrunica. Korpus to jesion komorowany z topem lochowym, dzięki czemu ta gitara jest lekka. Też mi na tym bardzo zależało, jednak jak stoi się z gitarą kilka godzin, to wszystkie ciężkie instrumenty po prostu mnie męczą. Chciałem mieć gitarę, która będzie lekka i mimo, że gryf jest dosyć ciężki, bo palisandra jest ciężkim drewnem, to ten mniejszy korpus dzięki swojemu komorowaniu sprawia, że ta gitara jest lżejsza od mojego olchowego Stratocastera. Standardowy stały most. Zależało mi, żeby mostek był stały. To ma być gitara robocza do tyrania, która będzie bardzo stabilna. 2 pokrętła. Te akurat wzięliśmy lampshady z PRS-a, bardzo mi się podobają. Zmieniliśmy troszkę układ tutaj. Potencjometry są w pickguardzie, a trójpozycyjny przełącznik przetworników został przeniesiony. Ciekawym rozwiązaniem, które zaproponował Belter, jest to, że P90 jest schowana pod pickguardem, więc wygląda turbo estetycznie i praktycznie jej nie widać. Jeszcze kilka ciekawostek. Tył jest lakierem pokrytym, który ma otwarte pory drewna, właśnie tak chciałem, bardzo fajnie to wygląda. Mosiężne kółka, taki miły akcent, który Belter zastosował, że kółka są na równi z deską, a nie wystają jak w niektórych Telecasterach. No i jeszcze zamontowaliśmy taki fajny, monolityczny wtyk od Ibaneza. Bardzo mi się podoba ten wtyk, nie ma śrubki, nie rozkręca się, nie lata, jest po prostu monolityczny. No fakt, minusem będzie to, że pewnie jeżeli się zepsuje, to trzeba będzie go wymienić całego, ale póki działa, to jest rewelacyjne. Przetworniki wykonał Hator z Krakowa, jestem z nich turbo zadowolony. Pod mostem jest taki klasyczny, vintage'owy, aczkolwiek lekko jaśniejszy Telecaster. A pod gryfem mamy P90. Kolega namawiał mnie, żebym spróbował sobie P90. Byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony do tego, co głównie gram, jestem przyzwyczajony do singla, no ale spróbowałem i pierwszą, którą zamówiłem, była świetna, ale dla mnie była za ciemna i za mocna, no i wtedy poprosiłem Hatora, czy nie mógłby zrobić czegoś, co będzie bardziej singlowe. No i zrobił to po prostu rewelacyjnie, bo jest to P90, ale wciąż brzmi jak singiel. Jest to taki blend pomiędzy P90 a takim Stratocasterowym singlem. No i w efekcie mamy P90, która jest tak bardzo singlowa, że chyba bardziej nie da się zrobić singlowej P90. Ma mały output, jest jasna, brzmi jak taki wściekły Stratocaster na sterydach.
ogóle tutaj chciałbym polecić wszystkim przetworniki Hator. Tak jak wspominałem, wideo nie jest sponsorowane, ale w tym momencie ja właściwie zamawiam przetworniki tylko u niego. Począwszy od tego, jak one są zapakowane, jak ładnie są zrobione, jak świetnie brzmią, jak miłą osobą jest Darek, to po prostu za połowę ceny Seymoura Duncana mamy przetworniki moim zdaniem topowej jakości, którym absolutnie nic nie brakuje i w niczym nie odstają od zagranicznych konkurentów. Także taki szybki plug, wspierajmy polskich twórców, polskie firmy, polskich lutników, Polskę. Jest to instrument, którego po prostu nie chcę z siebie zdejmować i gram na nim w tym momencie najwięcej. No i co? Tego Wam również życzę na Waszej muzycznej i gitarowej drodze, żebyście znaleźli instrument idealny dla siebie. Dzięki za obejrzenie, to byłem ja, Bogusz. Subskrybujcie, lajkujcie po więcej. Do zobaczenia.